Cześć moi drodzy, to jest Dariusz, firma Carbohor. Radosław Łajzy, doradca uprawowy, witam. W związku z tym, że sezon żniw już nastąpił w innych regionach, znajdujemy się na polu, gdzie pokażemy Państwu, w jaki sposób możecie wykorzystać nasze produkty w celu rozkładu resztek pożniwnych. Także tutaj mamy dwa produkty, które zobaczycie na filmikach, które były aplikowane tutaj. Jest to karbon bezpośredniowy, niefiltrowany, który był podawany z beczkowozu. Tutaj na hektar zostało wylane około 15 tysięcy litrów cieczy roboczej, czyli wody z karbohumikiem, w które poszło 100 litrów karbohumiku niefiltrowanego. Drugim sposobem, w zależności od wyboru naszego klienta, jest karbohumik, który nadaje się do opryskiwaczy ciągnikowych. Karbumik 187 meszy, który został zaaplikowany przez opryskiwacz ciągnikowy. Te wszystkie rzeczy zobaczycie, jak to było tutaj wylewane, jaka była konsystencja tego produktu. Radku, co tam powiesz nam na temat resztek? Resztki pożniwne są bardzo ważne. Pamiętajcie, że to jest tak naprawdę rezerwuar mikroelementów. Przykładem jest kukurydza. Oczywiście w zależności od gatunku słomy zostaje czasami więcej, czasami porównywalnie z plonem głównym. Natomiast przykładowo z 1 tony na 1 hektarze kukurydzy, resztek pożniwnych kukurydzy zostaje około 100-120 kg azotu i nawet od 120 do 180 kg potasu. Kwestią tego, najważniejszą, jest dobrze je rozłożyć. Od tego odpowiedzialne są mikroorganizmy, które są u nas w glebie. Oczywiście musimy też dostarczyć azot, ale bardzo ważnym... Musimy uruchomić je. Tak jest, czyli aby włączyć mikroorganizmy, dać im pożywienia, dać im takiego swoistego kopa energii, właśnie między innymi jest kwas humusowy, który również który również ułatwia mineralizację tych resztek pożniwnych, rozłożenie jej i jakby przywołuje nam z powrotem te mikroelementy do gleby. Równowagę glebową, tak? Między innymi, tak. Tutaj te możliwości są wielorakie. Możemy to zastosować tak naprawdę przez opryskiwacz, przez beczkowóz w systemie rozlewowym lub eżektorowym, w zależności jaką technologię macie. Natomiast Mieszamy te właśnie, co można robić i jak dobrze rozłożyć te resztki pożniwne? Tak naprawdę sposobów jest kilka. Możemy na przykład kwasy humusowe, karbohumik pomieszać z RSM-em lub mocznikiem, który będzie łącznie dozowany z naszymi kwasami, dlatego że resztki pożniwne, słoma ma niekorzystny stosunek węgla do azotu i musimy dostarczyć również ten azot, aby jak najbardziej zoptymalizować te procesy rozkładu. Możemy również stosować mikroorganizmy i to też jest dobrym rozwiązaniem. W pełni są mieszalne, bardzo dobre efekty dają. Dlaczego? Dlatego, że kwasy humusowe są pożywieniem do tych organizmów, które łącznie aplikujemy. I oczywiście do tych mikroorganizmów, do tego mikrobiomu glebowego, który już się znajduje w glebie. Pamiętajcie, że tak naprawdę bakterii, grzybów, promieniowców może być od kilkuset kilogramów nawet do kilku ton na hektarze. Więc zobaczcie, jakie mamy możliwości w glebie, trzeba je dobrze wykorzystać. Tą 20, ten karbon niefiltrowany, możemy jak najbardziej mieszać z pełniką. Wtedy bardzo szybko zredukujemy spadki amonu, ulatniania się, skalatujemy cały azot, zatrzymamy go w glebie. To jest też ułatwienie aplikacji. Ja bardzo często mam producentów, którymi jakby się opiekuję i mają gnojownicę bardzo blisko dostępnego tam miejsca, gdzie ją pozyskują i tak dalej. Bardzo często dolewamy po prostu karbohumik bezpośrednio do zbiornika. Tak, właśnie. I mówimy o tym 20, tak, o tym niefiltrowanym.